Wyjaśnię Ci mindset Cristiano Ronaldo, opierając się na książce, której prawdopodobnie nawet nie znasz. Ale będziesz w stanie go zrozumieć i zaadaptować do swojego życia, bo to naprawdę nie jest takie trudne. A jeśli nie masz takiej potrzeby, to i tak chociaż zrozumiesz, dlaczego Ronaldo to GOAT. Nie tylko ze względu na rekordy i trofea. Cristiano to żywe wcielenie koncepcji nastawienia na rozwój, growth mindset, opisanej przez Carol Dweck w książce Mindset – The New Psychology of Success. Ale już wszystko wyjaśniam. Zacznijmy od początku. Czym jest growth mindset? Carol Dweck w swojej przełomowej książce dzieli ludzi na dwie kategorie. Tych z nastawieniem stałym, fixed mindset, którzy wierzą, że talent i inteligencja są wrodzone, oraz tych z nastawieniem rozwojowym, growth mindset, przekonanych, że zdolności można kształtować poprzez wysiłek. Ronaldo, pomimo niekwestionowanego talentu, przez całą karierę udowadniał, że należy do tej drugiej grupy. Cristiano Ronaldo come to the club as a good player, talented player, but you think he's what he is today. He ain't. He's worked. He didn't have a great shot when he come. He had a powerful shot, but he went everywhere. He used to go out after, he was embarrassed, pick up a bag of balls, and he used to walk around like this to the other pitch, right over the other side. Where's Ronnie going? Oh, he's doing shooting, does shooting, or he does step overs. He used to put these mad things on his feet, these weights, and do mad step overs. I just think, are you mad? What are you doing? It ain't enough. He wants to be the best. Jego podejście do porażek, krytyki i codziennej pracy idealnie wpisuje się w model tej książki. Mała retrospekcja. Gdy Cristiano w 2003 roku trafił do Manchesteru United, krytykowano go za zbyt wiele zwodów. Zamiast się obrazić, zakochał się w trenowaniu dryblingu. Nagrywał swoje ruchy, analizował je z trenerami, aż stał się mistrzem techniki. To dokładnie to, o czym pisze Dweck. Pasja do przekraczania swoich granic, nawet gdy coś idzie źle, to znak rozpoznawczy growth mindsetu. One time, good moment for him, but he didn't take it too well, was Ruud van Nistelrooy was the man at Man United at the time when he just came and he was the man who scored all the goals. And Ronaldo had the ball wide and was doing tricks. And Ruud was obviously making runs in the box and the ball would have come in. Ruud went crazy, screaming, he should be in a circus. He shouldn't be on the pitch, he should be on a circus. And he went to the training pitch. And Cristiano got upset and angry and was going, why is he talking to me like that? Some kids at that age would have gone under and then gone like, oh, I'll get it and just pass it and get rid of it, or forget what he's saying, I'm going to keep doing what I'm doing because I'm doing what I like. Whereas Cristiano, the intelligence is a key factor in that. Actually, he might be right. But then all of a sudden it was about numbers, it was about statistics, goals. Ale jak to działa w praktyce? Wbrew stereotypom, które próbują umniejszyć jego osiągnięciom, brak goli w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Tylko 4 tytuły ligowe od 2009 roku. Zależność od silnych drużyn. Negatywny wpływ na reprezentację Portugalii, odkąd jest już stary. Przeceniany, zwłaszcza w porównaniu z Messim. Egoizm, słabsza technika w porównaniu do Messiego. Nabijanie statystyk skarnych. I można by tak wymieniać. Inni podkreślają jego obsesyjną pracowitość. Byli współpracownicy, jak Rio Ferdinand, wspominają, że Ronaldo przychodził na treningi 2 godziny wcześniej i zostawał długo po ich zakończeniu, aby doskonalić technikę. When Cristiano arrived to the club, you can be impressed. Then you see him outside the pitch and you feel that this guy is here. He's not here for nothing. The first arrived to the field, the first arrived to the facilities, the last to go. I remember one day we came back from a game and it was 2 in the morning and we wanted all to go at home. We were tired and I was saying to Mehdi Benassia, I want to go to the gym. I want to do some activities there. And he said, "You are crazy." You're crazy. He was different, you know, and let's make him like what is him now, you know? To świetnie wyjaśnia podejście z książki, czyli bez względu na Twoje zdolności, to wysiłek rozpala tę zdolność i zamienia ją w osiągnięcie. Była taka sytuacja, że po przegranej w ping-ponga z kolegami z Realu Madryt, Ronaldo kupił stół do domu i ćwiczył przez 2 tygodnie, żeby tylko ich pokonać przy kolejnej okazji. To nie tylko anegdota, ale dowód na to, że traktuje porażki jako informację, co można jeszcze poprawić, a nie potwierdzenie ograniczeń, że się do tego nie nadaje. Cristiano nie szuka wymówek. To kluczowy element growth mindsetu. Tak samo kwestia krytyki.
CR7 musi mieć naprawdę twardą psychikę. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Zawsze patrzę w oczy, kiedy z kimś rozmawiam. Nigdy nie wykonuję niepotrzebnych ruchów. Wystarczy mi pierwszych 10 słów, 5 pierwszych gestów, jakiegokolwiek koleżki i już wiem, że w jego psychice czai się strach. On jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wkrótce będzie miał pełne portki. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jego słaba psychika już wysłała mu maila do naciągającej kupy, że spotkanie jest w spodniach. To niesamowite. Dweck w swojej książce podkreśla, że osoby z nastawieniem rozwojowym nie unikają ocen, ale wykorzystują je do poprawy. Ronaldo, często krytykowany za egocentryzm czy wiek, odpowiadał na to rekordami strzeleckimi. Jak sam mówi, krytyka jest częścią mojej drogi. Nawet gdy robisz coś dobrze, będą cię krytykować. Ważne, jak na to reagujesz. Zamiast ignorować hejt, Ronaldo analizuje go pod kątem użyteczności. W jednym z wywiadów przyznał, że po porażkach przegląda komentarze, wyłapując konstruktywne uwagi, które może przekuć w zmianę taktyki lub treningu. To bezpośrednie odzwierciedlenie zasady Dweck. W nastawieniu rozwojowym porażka to problem, który nie został jeszcze rozwiązany. Gdy Ronaldo przegrywa, jego frustracja jest widoczna, ale zamiast rozpaczać, analizuje każdy błąd. Po klęsce Realu Madryt z Barceloną 0-4 w 2015 roku spędził godziny na oglądaniu nagrań, szukając słabości w obronie rywala. Gdy Juventus przegrał Ligę Mistrzów w 2021 roku, Ronaldo publicznie przyznał: to boli, ale musimy wyciągnąć wnioski. I w kolejnym sezonie pobił rekord strzelecki. A działa to dlatego, że ludzie z nastawieniem rozwojowym traktują porażkę jak nauczyciela, który mówi: spróbuj inaczej. Ronaldo nie pyta, czy jestem dość dobry, tylko co mogę poprawić. Cristiano, jako zawodnik o ogromnej ambicji, często pokazuje emocje po porażkach, co jest naturalne dla sportowców na jego poziomie. Nie jest to jednak oznaką braku dojrzałości, a raczej wyrazem pasji i zaangażowania, co potwierdza, że porażki motywują go do jeszcze cięższej pracy. Even if I miss, I will shoot. You understand? Even if I miss one time, I will shoot the second time. If I lose the second time, I will shoot the third time. I'm not afraid. But always the people take the worst part, not always the good part. Dążenie do doskonałości to kolejna cecha Cristiano. Wielu nazywa ją pychą, samolubnością albo po prostu narcyzmem Ronaldo. Są ludzie, którzy mnie kochają i są tacy, którzy mnie nienawidzą. Mówią, że jestem arogancki, próżny, taki i owaki. To część mojego sukcesu. Moim przeznaczeniem jest być najlepszym. Cierpieliśmy. Ludzie teraz myślą, mają rzeczy Armaniego, mają auta, mają wszystko. Ale nie wiedzą, że cierpieliśmy, aby to osiągnąć. Książka wskazuje, że growth mindset opiera się na procesie, nie wyniku. Ronaldo zinternalizował tę zasadę, tworząc rytuały takie jak wizualizacja. Przed meczami wyobraża sobie konkretne sytuacje, np. rzuty karne, co według badań poprawia wykonanie pod presją. Mindfulness, czyli np. kontrola oddechu, pomaga mu zachować spokój w kryzysowych momentach. Dyscyplina, ścisła dieta, sen, treningi i regeneracja. Nawet w wieku 40 lat utrzymuje formę dzięki rutynie, nie motywacji. Te nawyki pokazują, że jego sukces to nie magia, ale metodyczne wdrażanie zasad growth mindsetu. Jak sam Ronaldo powiedział, gdy stracę pasję, przestanę grać, ale na razie czuję się jak 20-latek. Każdy trening to frajda. For me, it's only one word to define that: enthusiasm. It's the enthusiasm that I still have for the game. I'm addicted for football. I'm addicted to score goals and to play in a good level, even with my age. Entuzjazm Ronaldo nie wynika z łatwych zwycięstw, ale z miłości do walki. Karol Dweck nazywa to zachwytem trudnościami. Dla growth mindsetu wyzwania to jak poziom w grze. Im trudniejszy, tym większa satysfakcja. Gdy krytykowano go za brak goli z lewej nogi, spędził miesiące na treningu, aż strzały lewą stały się jego bronią. Dweck komentuje: w growth mindset porażka to informacja, nie wyrok. Nauka dla ciebie. Zamiast po prostu unikać trudnych rzeczy, zapytaj siebie, czego nowego się dzięki temu nauczę. To zmienia perspektywę z muszę na chcę. Banalne, ale trzeba kochać to, co się robi. Ronaldo zamienia rutynę w pasję i jak sam mówi,
Bez piłki moje życie nie ma sensu. To nie jest praca, to część mnie. Dla Ronaldo trening to frajda, nie obowiązek. Spójrz też na wielki kryzys Cristiano, którym była kontuzja i powrót po niej w 2016 roku. Po urazie kolana podczas Euro 2016 lekarze wątpili, czy wróci na szczyt. Zamiast się poddać, Ronaldo potraktował rehabilitację jako wyzwanie. I jak mówił, codziennie widziałem postęp, to mnie nakręcało. Dweck pisze: ludzie z growth mindsetem kochają proces, nawet gdy boli. Wyzwania są ekscytujące, nieprzerażające. Jego powrót i zwycięstwo w Lidze Mistrzów z Realem Madryt potwierdziły, że elastyczność mentalna przeważyła nad fizycznymi ograniczeniami. Wiadomo, że to nie jest regułą, ale jest znaczącym czynnikiem. Wszystko zaczyna się w głowie. Sądzę, że to główny punkt. Bo dla mnie najważniejsze jest zajrzeć w siebie i powiedzieć, że mogę zrobić to lepiej. Wszystko jest ważne. Małe rzeczy na koniec dnia mogą zrobić wielką różnicę. Ale dla mnie najważniejsza jest mentalność. Pozytywny dialog z samym sobą. Cristiano, you are the best player in the world. In my mind, I'm always thinking in that way. Dlaczego nie wierzymy, że możemy zrobić to lepiej? Musimy w to wierzyć. Musimy podchodzić do tego pozytywnie, by próbować zmienić rzeczy. A gdy media ogłosiły, że w wieku 34 lat jest za stary na elitarny futbol, Ronaldo odpowiedział: liczby nie kłamią. Spójrzcie na moje statystyki. I w tamtym czasie pobił rekordy strzeleckie w Juventusie. Oczywiście to może być kwestia sporna, czy ogólnie jest na plus czy minus dla drużyny, ale chodzi o to, że robi wszystko i robi to mądrze, by być jak najlepszym. Zmniejszył dystans biegowy, skupiając się na precyzji strzałów i pozycjonowaniu. Przykład redefiniowania celów bez porzucania ambicji, co Dweck nazywa mądrym wysiłkiem. Dzięki temu potrafi być, i to chyba nie jest nadużycie, czołowym piłkarzem, a nawet najlepszym piłkarzem ligi i drużyny, w jakiej gra. Warto też przytoczyć inne przykłady, które po prostu pokazują, że każdy wielki piłkarz, sportowiec, człowiek buduje wszystko na odpowiednim mindsetie. Przykład Mike'a Tysona idealnie uzupełnia teorię Dweck. Po latach dominacji w boksie stracił pas, trafił do więzienia, a media uznały go za skończonego. Ale Tyson wrócił. Nie po to, by znów być mistrzem, ale by udowodnić sobie, że potrafi się zmieniać, podobnie jak Muhammad Ali. Posługując się analogią z książki, Dweck pisze o Michaelu Jordanie, który po niepowodzeniach w NBA trenował po 8 godzin dziennie, mówiąc: nigdy nie bałem się przegranej. Bałem się tylko braku próby. Tyson i Jordan, ale też Cristiano i wielu innych sportowców pokazują, że charakter mistrza to nie brak porażek, ale odporność na nie. Lekcje dla Was. Jak budować mindset a la Ronaldo? Po pierwsze, do swojego nie mogę dodaj słowo jeszcze. Dweck zaleca dodawanie jeszcze do negatywnych myśli. Na przykład nie umiem tego, jeszcze. Po drugie, stwórz plan nauki z porażek. Po każdej przegranej Ronaldo sporządza listę obszarów do poprawy. To model proaktywnego podejścia opisanego w książce. I po trzecie, inwestuj w proces, nie wyniki. Zamiast skupiać się na tytułach, Ronaldo celebruje małe postępy. Dweck podkreśla, że docenianie procesu buduje wytrwałość. Patrząc na karierę Cristiano Ronaldo przez pryzmat książki, ujawnia, że jego fenomen to nie kwestia genów, ale zbudowaniu odpowiedniej mentalności. Jego historia jest dowodem, że nawet osoby z pozoru utalentowane osiągają wielkość tylko poprzez połączenie growth mindsetu z tytaniczną pracą. Jak mówił Ronaldo, nie wiem, czy znajdę cytat, ale talent without work is nothing. Jak pisze Dweck, chodzi o to, aby kochać to, co robisz, nawet gdy jest trudne. To właśnie czyni cię niezwyciężonym. Growth mindset to narzędzie, które trzeba codziennie ostrzyć. Ronaldo dowodzi, że nawet genialny talent bez entuzjazmu do nauki i miłości do procesu to jak Ferrari bez paliwa. Jego historia uczy, że porażki to informacje, co można poprawić. Krytyka to mapa i twoja motywacja do pokazania każdemu, że nie ma racji. Rutyna to może być zabawa, a nie żmudne powtarzanie czynności. Więc patrząc na Ronaldo, tylko ze względu na jego osiągnięcia, a nie patrzeć na jego mindset, to jak zjeść płatki bez mleka, masło bez chleba. Tylko całość pokazuje, jak wygląda GOAT. Spójrz na jego mecz, który trwa 90 minut, ale potem spójrz, ile na te 90 minut poświęca. Spójrz na trening, który jest po treningu klubowym
5 dni w tygodniu, po 5 godzin dziennie. All you kids, you believe, he's got all he looks good, he's got the good hair, good clothes, good cars, all this stuff. Yeah, but before any of that, he worked hard. So don't forget that. A lot of the kids nowadays, they forget the hard work. They just expect to get the big new boots, big car, without the hard work. You got to work hard. If you don't work hard, you don't get nothing. Go home.